Dziś akurat świetna wiadomość o wykorzystaniu kredytu, bezpiecznego kredytu 2%. Ważna, bo wpływa na rynek i w zasadzie przekroczono wszystkie plany. Czy jest sensacja? To nie wiem. W każdym razie wiem, że te kredyty są jeszcze w styczniu i w lutym tego roku udzielane, znaczy umowy są podpisywane i o tym będę rozmawiał z Krzysztofem Bontalem oraz o wykorzystaniu tego programu przez obcokrajowców, o tym, czy można wziąć współkredytobiorcę w tym programie, czy w innych kredytach mieszkaniowych oraz o programie, który nazwano niefortunnie Mieszkanie na Start, a właściwie kredyt 0%, który jest albo nie ma, to o tym podyskutujemy. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów, dołącz do naszego serwisu Discord i przypominam, że na stronie Zymen24.pl masz te same audycje, ale też z na przykład wykresami czy też informacjami większymi, które tutaj się nie mieszczą. I Krzysztofie, pierwsze co Cię proszę, żebyś skomentował, to może skomentujesz ten wykres pokazujący tak naprawdę rekord wszechczasów w dynamice kredytów mieszkaniowych w styczniu 2024. Jak to wygląda? Dzień dobry Państwu. W porównaniu do stycznia 2023 jest czterokrotny wzrost ilości kredytów hipotecznych, czyli mieszkaniowych, i pięciokrotny wzrost ich wartości. To świadczy o tym, że nie tylko jest ich dużo więcej udzielanych, ale one są także większe. Tutaj oczywiście duży wpływ miały na to i wzrosty cen nieruchomości. Pamiętajmy też, że bezpieczny kredyt 2% można było wziąć bez tak zwanego wkładu własnego, czyli ten kredyt mógł być wyższy niż 80 czy 90% wartości inwestycji, co normalnie w bankach przy standardowych kredytach mieszkaniowych jest takim standardem, jest to narzucone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Trzeba też pamiętać, że bezpieczny kredyt 2%, który w tych 10 miliardach ponad udzielonych kredytów w styczniu miał bardzo duży udział, on pozwalał na preferencyjne liczenie zdolności kredytowej, czyli też klienci mogli sobie pozwolić na wyższy kredyt dużo niż w standardzie. No i my to tutaj ewidentnie mamy, tak? Takiego wyniku nigdy nie było. Ilościowo chyba były wyższe te wyniki, tam te 25 tysięcy kredytów to wyższe pewnie były, natomiast więcej niż 10 miliardów 229, bo taka kwota jest, jeszcze tego nie było. W styczniu 2023 kredytów mieszkaniowych było udzielonych 2 miliardy, tam 2,05 dokładnie miliarda, czyli w tym miesiącu, w poprzednim miesiącu samego bezpiecznego kredytu mieliśmy 3 razy więcej. To pokazuje, jaka to jest ogromna różnica, tak? A wszystkiego mieliśmy 5 razy więcej. No są rekordy. Ewidentnie ta końcówka roku, czyli listopad, grudzień, kiedy już wiadomo było, że nie będzie prawdopodobnie od stycznia pieniędzy w nowej puli na bezpieczny kredyt 2%, no tutaj obawa klientów przełożyła się na ilość złożonych wniosków i też na wypłaty już styczniowe. Ja myślę, że to jeszcze tutaj w lutym będzie dużo wypłat, umów, bo to wszystko jeszcze trwa. No, BIK podaje, że tam do części lutego, co on zdążył podsumować, nie powiedział do jakiej części lutego, w ramach bezpiecznego kredytu udzielono 30,6 miliarda wypłat kredytów. To nie jest dopłata ta, którą robi państwo, żebyście wiedzieli. Dopłata, która była przewidziana na poziomie 941 milionów złotych, na pierwsze 18 miesięcy od lipca 2023 do końca 2024 i miała być związana z kredytami w wysokości około tam 16 miliardów, a kredytów udzielono niemal wypłaty, kwoty, niemal 2 razy więcej te założenia i w dodatku wzięto ją wcześniej, bo rząd tworzący ten program zakładał, że
te kredyty będą się w miarę równomiernie rozkładać. Będzie 10 tysięcy kredytów wziętych w 2023 roku w pierwszych 6 miesiącach i potem w 2024 40 tysięcy. Tymczasem wszystko wzięto w zeszłym roku. No i tak jak powiedziałeś, te wypłaty jeszcze z tych kredytów i umowy będą podpisywane, więc to jeszcze nie jest koniec sukcesu tego programu, który wszyscy oskarżają, że spowodował wzrost cen. I od razu przejdźmy do takiego tematu, że nowa koalicja planuje, zakładała kredyt 0%, nie 2%, tylko 0%. Mówiliśmy o tym kredycie kilka razy, założenia były opublikowane. Jak nastał grudzień, to minister nowy zaczął od razu opowiadać. Ciebie zaprosił na konsultacje w styczniu, teraz trochę ucichło. Premier mówi, że niektóre programy pomocowe polegające na sypaniu pieniędzy w popyt nie zawsze się kończą tak, jakby chcieli, czyli powodują zwyżkę cen. I w takim razie, czy coś w ogóle słychać o tym kredycie, czy on wejdzie, czy nie wejdzie? Ja widzę, że jest pewien taki szum medialny i niepewność. A jak ty oceniasz? Tomek, wiesz co, jest szum medialny, ale to jest takie trochę podgrzewanie tematu też, ponieważ od tego czasu, początku stycznia, o którym powiedziałeś, kiedy to założenia zostały opublikowane, my nic nowego się w zasadzie nie dowiedzieliśmy. Absolutnie. Jest tylko jedna strona rządowa, gdzie te parametry tego zakładanego kredytu są opublikowane, tak? I to dzisiaj jest wszystko. Reszta to są tak naprawdę domysły, nikt nic nie mówi. Trwają konsultacje z różnymi, przynajmniej te informacje dobiegają, czy te konsultacje trwają, spotkania trwają. Co z nich wynika? Nie wiem. To jest zaskakujące. Jedyne, na czym możemy się opierać, to co mówią politycy, czyli, a przede wszystkim ci politycy, którzy są odpowiedzialni za potencjalne wprowadzenie takiego programu. Tak? Czyli Ministerstwo Rozwoju i Technologii, minister budownictwa. I teraz moje zdanie jest takie. Nie ma żadnej informacji, że ten program miałby nie być wprowadzony, że dalej nie ma zamiaru wprowadzenia tego programu. Oczywiście druga połowa roku, czy to jest wrzesień, październik, czy to jest jesień, no to nikt nie powiedział, że to będzie lipiec, tak? Więc ja też nie jestem taki, nie przychylam się do tej opinii, że jest przesunięcie, bo tak naprawdę o tym lipcu to nikt do końca nie mówi, że była informacja, że prawdopodobnie wejdzie w drugiej połowie roku. Czy wejdzie, nie wiem. Nie sądzę, że on wejdzie w lipcu, bo dzisiaj to jest chyba mało prawdopodobne. Nie mamy nawet projektu pokazanego, prawda, tej ustawy. Jest jakiś zazwyczaj proces legislacyjny, on trwa. Te 2 miesiące należałoby spokojnie na niego założyć. Pamiętasz, co było z bankami, jak wchodził bezpieczny kredyt 2%? Było zamieszanie, banki były nieprzygotowane. No tu też zakładam, że te 2 miesiące przynajmniej czy 3 te banki powinny mieć na dostosowanie swoich warunków. To wiesz, to raczej nie będzie wcześniej niż sierpień. Przepraszam cię bardzo, ale teraz te konsultacje się niby odbyły. To były takie prekonsultacje. W jednych ty uczestniczyłeś, w innych uczestniczyły banki. Te konsultacje, sam mówiłeś, oprócz mamy relacje na kanale, zapraszam was. 2 godziny raptem. Jakiś watchdog teraz domaga się tego, co na tym, dowiedzieć się, co na tym zyskałeś. Może ciasteczko zjadłeś, więc uważaj na tej konferencji, ale tam raczej nie było opinii, żeby ministerstwo specjalnie przysłuchiwało się waszym uwagom. No jakoś tam była jakaś dyskusja, ale ja mam takie wrażenie, że wszyscy, którzy byli na tych spotkaniach, to powiedzieli, że ministerstwo było zachwycone tym programem. Faktycznie nie ma rozpoczętego procesu legislacyjnego i takich oficjalnych konsultacji się nawet nie zaczęły, bo się nie pojawił projekt ustawy. Z drugiej strony pamiętamy, że jak w czasach, kiedy PiS miał Senat, to uchwalał wszystko z dnia na dzień i dzisiaj jest dosyć podobna sytuacja, więc ja nie dziwiłbym się, gdyby to weszło w połowie roku. Pytanie, czy wejdzie, bo ja już słyszałem głosy właśnie od polityków, że trzeba to przemyśleć, przeanalizować, coś tam zmienić, bez konkretów. I co gorsza, ten program ma obowiązywać tylko do końca 2025, więc w zasadzie dla deweloperów jest to bardzo krótki okres, bo
nie ruszą z budowami pod ten program w ciągu 1,5 roku. To jest, Tomek, to jest taki okres, gdzie można po prostu zarobić, tak? No, to chyba tak trzeba powiedzieć, bo tak, no to jakiegoś takiego wymiernego skutku długiego no nie powinno mieć, jeżeli mamy popyt w ciągu, nie wiem, 1 roku, tak? No, to już rozmawialiśmy też o tym wiele razy. Jeśli chodzi o te spotkania, moja opinia, ja ją podtrzymuję. Była rozmowa, wysłuchali. To, czy byli zachwyceni swoim programem, to nie wiem, ale też nie wiem, to nie było żadnych konkluzji, że dobra, no to dobra, może to rozważymy, czy tamto rozważymy. Nie? Po prostu zostaliśmy wysłuchani. Kto z tymi informacjami, co zrobi w ministerstwie i tam wśród osób decyzyjnych, ja zielonego pojęcia nie mam. Dzisiaj dobiegają różne informacje od polityków i to jest ciekawe, bo jedne są zaskakująco, nie wiem, może restrykcyjne i to nawet sam pan premier powiedział, że takie programy to chyba w Morągu, tak, to one mogą źle wpływać na ceny mieszkań, a z drugiej strony no widzimy też, że no, osoby z ministerstwa łagodnieją. No, minister budownictwa, który był, nie wiem, no, ja odbierałem jego wypowiedzi jako sprzeciw od samego początku tego typu rozwiązaniom, tak? To dzisiaj już to jest łagodniejsze. To, co powiedziałeś, że wymaga może naprawy, że jak ma wejść, to nie tylko ten program, ale jeszcze inny. I ja cały czas obstaję przy tym. Będą różne programy, one może wejdą, nie wiem, może razem będą ogłaszane, nie mam pojęcia, ale każdy tam z koalicjantów dostanie swój kawałek, czyli moje założenie. Wejdzie kredyt preferencyjny, w jakiej formie to nie wiem, tak? Druga rzecz, będą pieniądze na mieszkania na wynajem, budowę przez samorządy, TBS-y, tam każdy ten swój kawałek tortu, że tak powiem, dostanie i jakoś chyba w tym kierunku, przynajmniej ja ten przekaz tak odbieram. No ja bym dzisiaj absolutnie nie znam żadnej wypowiedzi, którą ja bym interpretował, że góra, decydenci zamierzają odstąpić od tego programu. No, pożyjemy, zobaczymy, bo tak naprawdę faktycznie nie ma co gdybać. Jeszcze nie minęło 100 dni tego rządu, więc dajmy im trochę czasu, ale może by warto było iść, drogi rządzie, w stronę jakichś konkretów, bo na razie to widzę wycofywanie się ze składki ZUS-owskiej, zdrowotnej, z progów podatkowych i takie mówienie to się nie da, tego nie można, nie wiem czy do końca słuszne, bo nawet przecież niedługo ten niski próg podatkowy to najniższa pensja będzie przekraczała, a przecież skoro nasze zarobki rosną, to wpływy do budżetu z PIT-u również rosną z powodu chociażby inflacji. To tak na marginesie, ale wracając do mieszkalnictwa, w ten program bezpieczny kredyt został oskarżony o wszystko złe, czyli o podbicie cen. Mieszkanie na start, czy też ten kredyt 0%, jak go zwał, tak zwał ten program, to no dopiero zobaczymy, co będzie tak naprawdę. Ale też są takie głosy, widziałem, Ukraińcy i inne narody zabrały Polakom pieniądze w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Czy to jest prawda, czy no może ktoś tam, znaczy wiemy, że ktoś wziął taki kredyt, ale czy to nie jest przesadne takie twierdzenie? Jakie są dane? Tomek, no dane zostały w końcu opublikowane na podstawie tego, co do tej pory wiemy, tak? Czyli tych potwierdzonych umów kredytowych, no bo też chciałbym zaznaczyć, że dużo rzeczy jeszcze nie wiemy, to co powiedziałeś, że w lutym, w marcu mogą być pewnie te umowy podpisywane, czy tam wypłacane kredyty, natomiast już o wnioskach wiemy. Nie wiem, dlaczego tutaj wszyscy tak nabrali wody w usta i 2 miesiące minęły, a my nie poznaliśmy w ogóle ilości złożonych wniosków, co jest banałem według mnie, jeśli wszystkie wnioski były rejestrowane w systemie komputerowym, prawda? No to jest według mnie 10 minut sprawdzenie, ile tego było. Nie mam pojęcia, może dlatego, że bardzo dużo zostało przekroczone i jakaś pula nowego budżetu na mieszkalnictwo będzie musiała być spożytkowana na poprzedni kredyt. To jest bardzo istotna uwaga, którą powiedziałeś. Zapomnieliśmy o tym powiedzieć w dziale, kiedy mówiliśmy o bezpiecznym kredycie.
Powiedziałem tylko, że to było 16 miliardów przewidziane, a teraz jest już realizacja ponad 30, czyli zbliżamy się do dwukrotnego przekroczenia i skądś te pieniądze będą musiały się znaleźć. No, zobaczymy, czy się znajdą. Ja uważam, że one muszą się znaleźć, już zamykając ten temat, bo przecież banki już tych kredytów udzieliły, biorą mniejszą ratę, no chyba zakładają, że ktoś im do tej standardowej wysokości dopłaci, tak. Ale wracając do tego udziału obcokrajowców w tym kredycie, no zostało opublikowane tak naprawdę, że udział obcokrajowców, przynajmniej w tych 65 czy 64 tysiącach umów, o których wiemy, tak, że to jest niecałe 5%, tam 4,7, jeśli dobrze pamiętam, i to są, nie chodzi o obywateli Ukrainy, tylko po prostu wszyscy obcokrajowcy. Tylko że to trzeba sobie też uświadomić, że na te 60, prawie 5 tysięcy umów, to wychodziło ile? 2200 obywateli Ukrainy, 400, 500 to byli obywatele Białorusi i chyba 49 umów to byli na trzecim miejscu obywatele Indii. Współkredytobiorcy. To taki temat jest dla ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowej, a chcieliby jednak ten kredyt wziąć. Co jest ciekawego w ogóle we współkredytobraniu? O, takie słowo powiem. Sam współkredytobiorca to są i plusy, i minusy w kredycie hipotecznym, bo z jednej strony mamy dodatkową osobę i zakładamy z jakimś dodatkowym dochodem, która tą naszą zdolność kredytową powinna podnieść. Natomiast po drugiej stronie mamy koszta utrzymania, czyli to, że już dochodzi następna osoba, na której utrzymanie banki będą odliczać z tych dochodów jakąś część. Kolejną istotną rzeczą jest wiek tego współkredytobiorcy, bo pamiętajmy, że banki chcą udzielać kredytów do jakiegoś naszego określonego wieku. Jeżeli my przyłączamy tą osobę, która już jest wiekowa, bo to często są, przy młodych ludziach, kto to jest? To są często rodzice, tak? Czy jeden z rodziców, no to często skracamy sobie okres kredytowania. Jeżeli skracamy okres kredytowania, rata rośnie i ta zdolność wcale nie musi wzrosnąć, tak? I tutaj to wszystko trzeba dokładnie policzyć, bo poszczególne banki te zasady mają różne i trzeba je po prostu sprawdzić, kartka ołówek, kalkulator. Natomiast o czym powinien pamiętać taki współkredytobiorca, że ten współkredytobiorca odpowiada za cały kredyt. Tak samo jak ten główny kredytobiorca. Tu nie ma różnicy. Nie spłaca jedna osoba, cała rata, cały dług będzie ściągany z tej drugiej osoby. Tutaj nie ma jakiegoś podziału raty, że ja odpowiadam za pół, że ktoś miał spłacać, tak? Nie. Jest odpowiedzialność wspólna za całość. I to jest dosyć istotne. W dziedzinie tej współodpowiedzialności to taki współkredytobiorca działa tak jak gatunek wymarły, czyli żyrant. To już chyba wymarły gatunek. Bierze całą odpowiedzialność. No, tym się różni od żyranta, że podnosi zdolność kredytową, ale w tych programach takich pomocowych, to przynajmniej do tej pory chyba ci współkredytobiorcy, szczególnie myślę o tym bezpiecznym kredycie, nie byli jakoś możliwi do włączenia. No nie wiemy, co w tym Mieszkanie na start. Jak to było? W bezpiecznym kredycie w ogóle nie byli. Tam tylko ci, którzy byli, tam kredyt mógł wziąć ten, który miał być docelowym właścicielem tej nieruchomości. I to było wszystko. Natomiast we wcześniejszych tych programach, ja nie pamiętam w którym, ale zostało to zmienione, że można było, na początku nie można było mieć współkredytobiorcy, potem zostało to zmienione, żeby jednak pomóc w tej zdolności kredytowej. W tym nowym programie, no niektórzy doszukują się w tych założeniach tego, że będzie to można zrobić, bo tam jest informacja, że może być 2 kredytobiorców, tak, maksymalnie, bez względu na płeć i bez względu na łączące ich relacje. Tak? I teraz pytanie, czy to mówimy, czy ktoś, kto to pisał, miał na myśli, że może być małżeństwo, a może być związek nieformalny i że to tutaj chodzi o te relacje, ale no, czy ktoś tutaj miał na myśli na przykład tego drugiego, nie wiem, rodzica, czy kogokolwiek, czy siostrę, nie wiem jak tutaj. Ja raczej widzę, że to jest ten pierwszy przypadek, czyli tego rodzica raczej nie włączając, bo tam jest jednak wymóg, że przynajmniej w części nie musisz mieć tego mieszkania, więc to chyba raczej na te związki partnerskie zostało napisane, ale do tego programu jeszcze dojdziemy. No dobra, ale teraz tak, mamy sytuację taką,
że wasza branża na pewno rejestruje rekordy udzielonych kredytów, no to widać po tym wykresie BIK-u, który pokazałem, kredytów mieszkaniowych, prawda? To jest zupełnie rekordowy sezon i mamy teraz taki okres, że prawdopodobnie wejdziemy w dłuższy lub krótszy okres przerwy między jednym programem a drugim, jeżeli ten drugi program w ogóle będzie. O, taki jest stan wiedzy na dzień dzisiejszy. Czy widzicie jakoś tak, no nie patrząc się na to, co się dzieje w waszych biurach, ci ludzie, którzy przychodzą już od stycznia tylko po te zwykłe kredyty, to jest jakiś napór, czy też jak ten ruch wygląda właśnie, jak to wygląda od strony popytu i porównania z poprzednim okresem? Znaczy moje zdanie jest takie, ja zauważyłem, że styczeń był jeszcze bardzo dobry. Oczywiście to nie było tak jak grudzień, gdzie tam ta ostatnia fala była klientów na bezpieczny kredyt, ale naprawdę... Mówimy o nowych klientach, nie? O nowych, tak, ja mówię o nowo składanych wnioskach, czyli już tak realnie niebezpieczny kredyt, już zostawił, wiadomo, że to już był standardowy kredyt, o nowych wnioskach i nowych klientach, czyli pierwszych kontaktach, bo to jest dosyć istotne. I tam było ok. Natomiast ostatnie dwa tygodnie lutego, przynajmniej ja już zauważyłem, że tych klientów jest trochę mniej. Tak? Dużo klientów pyta natomiast już o ten nowy kredyt, czy to wejdzie, żeby zdolność policzyć już w tym nowym kredycie. I tutaj to, co wcześniej powiedziałeś o tym braku komunikacji, czy że nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, to już jest widoczne na poziomie klienta, że klienci nie wiedzą, czy oni powinni teraz, no bo jeżeli ktoś ma taką sytuację niepewną, to on nie wie, czy ma zacząć teraz to robić, póki jeszcze te ceny, nie wiem, są jakie są, jeżeli się na przykład spodziewa jeszcze wzrostu, bo ludzie mają różne podejście, tak? Czy ma poczekać do, nie wiem, wprowadzenia tego potencjalnego kredytu. I tutaj ja bym chciał, żeby to zostało jednak raz trochę pewniej powiedziane, czy idziemy w jedną, czy w drugą, żeby ten rynek żeby pokazać rynkowi, jak te najbliższe miesiące chociaż będą wyglądały. A druga rzecz, jeżeli byłoby, że ten program jednak będzie, tak, to żeby już ktoś pokazał ten, nie wiem, draft projektu. Niech on będzie w 90% poprawny, że tam 10% jeszcze do zmiany, ale żeby klienci już zobaczyli, że oni się łapią, że warto czekać, że nie warto czekać, no żeby sam sobie każdy przekalkulował i podjął decyzję, tak, czy co on ma zrobić, bo na razie to jest naprawdę duża niepewność, bo z jednej strony klienci chcieliby tani kredyt, ale czekanie następne pół roku w perspektywie tego, że sama informacja też o tym nowym kredycie może podnieść ceny. Przecież mieliśmy to, no ile razy już o tym rozmawialiśmy w kontekście tamtego kredytu, prawda, że zanim on wszedł, to zupełnie inna grupa nabywców korzystała jakby z tej sytuacji, że w przyszłości będzie drożej, to ja teraz kupuję, po pierwsze, żeby zdążyć, to jedna grupa, druga grupa, żeby zarobić może na tym, nie wiem, na późniejszej odsprzedaży, cesjach i wiesz, co tam wszystko było. Tak? Dzisiaj prawdopodobnie albo już mamy, albo i jeszcze tego po prostu nie rozpoznajemy, albo będziemy też mieć dokładnie taką sytuację. Jedni będą czekali, a drudzy będą właśnie wykorzystywali tą dziurę pomiędzy programami. To znaczy, mając niepewność, nie tylko po stronie deweloperów, ale po stronie i sprzedających, i kupujących, ta niepewność jest wszędzie, bo ludzie też muszą sprzedać mieszkania na wtórnym rynku i jeżeli ich czasami goni sytuacja życiowa po prostu, to oni mogą poczekać może 3 miesiące ze sprzedażą 4, 5, pół roku, ale 2 lata czekać nie będą. Więc też niektórzy zastanawiają się, dobrze, czy mam sprzedawać mieszkanie teraz, a może za 4 miesiące wejdzie nowy program i moje mieszkanie się akurat na ten program załapie, co zresztą patrząc się na jego założenia, to będą zupełnie inni nabywcy niż ci, co byli w ramach bezpiecznego kredytu, przynajmniej w dużej części, inni w dużych miastach. Ja teraz nie mówię o wszystkich miejscowościach w Polsce, ale już pokazywaliśmy w poprzednich audycjach, że o ile z bezpiecznego kredytu 2% bardzo często w dużych miastach korzystały single lub pary, czyli ci młodzi ludzie, to w tej chwili na przykład w takim mieście jak Warszawa, to w zasadzie zgodnie z założeniami ten singiel
jeżeli nie ma jakichś pieniędzy z boku, to z tego kredytu po prostu nie skorzysta. Został wyeliminowany z tego programu. No to się odnosi też w takim razie, że inne mieszkania będą budziły zainteresowanie, czy inne nieruchomości, bo nawet domy mogą stać się atrakcyjne. I teraz tak, wadą niektórych programów jest to, że mają bardzo krótki, ograniczony czas działania. Na przykład ten proponowany ma działać tylko 1,5 roku. I znowu jest taki mechanizm. Ludzie myślą, ojej, to za 1,5 roku tego programu nie będzie, to rzucimy się wszyscy. Tak jak się rzucili, wbrew założeniom rządu poprzedniego, wszyscy w jednym czasie na ten bezpieczny kredyt 2%, bo mówili, potem nie będzie. I to spowodowało zwyżkę. Nawet, tak jak powiedziałeś słusznie, zwyżka nastąpiła cen, zanim ten kredyt wszedł, bo ludzie rezerwowali wcześniej mieszkania. To takie trochę niewyciąganie wniosków z tego, co poszło w COVID-zie. Przypomnijmy sobie, że wtedy rząd rozpisał kolejkę zapisujących się na szczepienia właśnie po to, żeby pierwszego dnia cała Polska nie poszła się zaszczepić. Tak to wyglądało i wtedy wiedziano, że takie krótkie programy powodują panikę. Tym razem nie. Jeżeli powiedziałeś, że jest to spadek w zainteresowaniu kredytami, mniejsze pytania się o przyszły kredyt, to powiem Ci, że ja z drugiej strony, patrząc się na tych, którzy się zwracają do pośredników nieruchomości, widzę dokładnie te same zachowania. Dokładnie, one się nie różnią. Jest taki moment, w zasadzie nie wiem, co mam zrobić. Ludzie się mówią i pytają się, a my też nie znamy na to odpowiedzi. Szkoda. No dokładnie, ale to ja się absolutnie klientom, tym kupującym, czy nawet sprzedającym nie dziwię. No, wiadomo, że każdy myśli o tym swoim interesie i każdy tutaj bez kryształowej kuli nic się tak naprawdę nie zrobi. Kuli nie mamy. Ja mam tylko problemy z tym, że jak ktoś chce prowadzić ten nowy program, że jakoś tak brak jest wyciąganych wniosków z tego starego, że o tym starym my nic nie wiemy. Znaczy teraz już wiemy więcej, bo dzisiaj... Ale wiemy, Tomek, wiemy tylko takie rzeczy na zasadzie, mi chodzi o efektach. Dla kogo był, kto najbardziej zyskał, jakie mieszkania, ja bym chciał realne te dane zobaczyć, a my tylko oprócz tego, że jakby ktoś zapytał ten program, to co było jego skutkiem? Wzrost cen nieruchomości, koniec. Bo nikt się w ogóle nie pokusił o jakieś, nie wiem, analizy, co zostało kupione, kto dokładnie kupował. W ogóle jakby nikogo już to nie interesowało. Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś robi nowy program. Wiemy, jakie przynajmniej te ogólne minusy miał stary i ktoś nie wyciąga tych wniosków. No to jest takie, ja naprawdę nie mogę zrozumieć, dlaczego nie ma żadnego tego ogranicznika, który miałby blokować, nie wiem, nieograniczony wzrost cen. Ja nie wiem, jaki ten ogranicznik miałby być, bo ta cena metra kwadratowego to ona jest dyskusyjna, dlatego że przecież tam kredyt ma być w zależności od tego, ile wynosi cena odtworzenia 1 metra kwadratowego, tak, ta ogłoszona przez wojewodę, to też może być tam takie są współczynniki wzrostu kwoty kredytu, to co powiedział, te 200 000, może być o 10% lub o 20%. I te współczynniki są tak tworzone, że jakbyś dzisiaj wziął te dane, to Olsztyn będzie miał wzrost o 20%, Kraków o 10%. Czyli ten singiel kredytu z dopłatą w Olsztynie będzie miał 240, możliwość zaciągnięcia, w Krakowie 220. No i teraz wiesz, o co mi chodzi. Ja chcę, żeby ktoś myślał o tych ogranicznikach, tych stop lossach takich, ale wcale nie jestem taki przekonany, że ten, którego wszyscy chcą, czyli cena metra kwadratowego, prawda, że to jest ten doskonały. Chciałbym, żeby ci, którzy decydują, brali pod uwagę, nie wiem, może jakiś inny współczynnik, bo żeby się znowu nie stało tak, że te duże miasta w ogóle zostaną wyłączone z takich programów. No, było też tak, bo te programy tam mieszkanie dla młodych czy rodzina na swoim, to na przykład w Warszawie to było trudno znaleźć mieszkanie w ogóle, które się mieści w takim programie, a w innych miastach to właściwie 100% mieszkań się mieściło w tych programach, w Zielonej Górze, czy chyba nawet w Olsztynie też tak było.
Dla mnie, słuchaj, nie powiedziałbym, że nie było badań, bo jednak były badania robione, co prawda wcześniej, gdzieś tam w październiku czy w listopadzie, na przykład PKO BP badał, kto korzystał z tego kredytu, zrobił raport, było bardzo ciekawe, ten raport były. Nie ma faktycznie, i to jest według mnie szkoda, takiego podsumowania przygotowanego przez, nie wiem, BGK, który to wszystko zlicza ze wszystkich banków, czy też może przez stronę rządową, która też powinna słusznie, jak powiedziałeś, dbać i robiąc nowy program, powinna wyciągać wnioski z tego starego, patrzeć się, co było dobre, co złe i ewentualnie poprawiać. Ale no cóż, proszę Państwa, przepraszamy, żeśmy Wam nie powiedzieli, co będzie z mieszkaniem na start, czy tym kredytem 0%, no ale po prostu musimy z tym poczekać. Znamy założenia, wiele razy komentowaliśmy te pierwotne założenia. Teraz niestety mamy taki okres ciszy na ten temat. W zasadzie od miesiąca nic się więcej nie dzieje, oprócz jakichś takich bardzo oszczędnych wypowiedzi. Żeby wiedzieć więcej, musicie subskrybować nasz kanał. Zapraszam do tego. Piszcie nam w komentarzach, jakie audycje, jakie tematy mamy poruszyć, czy prawo w nieruchomościach, czy też trendy, co wolicie. No i przypominam, że na stronie symen24.pl te same audycje z takimi wykresami, czy też dodatkowymi danymi, które się nie mieszczą w filmie YouTube. Dziękuję, pozdrawiam, cześć, trzymajcie się.